Dopiero teraz czuję się, że jestem na pustyni. Pięknie jest tutaj pobyć, posiedzieć, powędrować, poczuć tą energię, te przestrzenie. No i tak jak te krzewy, które mimo braku wody są w stanie tutaj przetrwać, tak i ja jestem. Przede mną Akapa, Morze Czerwone. Zobaczyłem w oddali wieś. Zejść naprawdę niemożliwie trudną drogą, ślizgając się na żwirze. Moje buty już kompletnie nie trzymały. Po prostu szedłem, pustynia mnie wciągała. Rodzina, która tam mieszkała, zaprosiła mnie do siebie na nocleg. Nawet dostałem propozycję pracy. No a szlak do samego końca nie odpuszczał i dzisiaj znowu pokazał pazur. To była cudowna podróż i spełnienie ogromnego marzenia. Witam w kolejnym dniu w Jordanii i pozdrawiam z kampu na pustyni. Jestem już po śniadanku, wyspany, no i za momencik ruszam z odciążonym plecakiem na pustynię, powędruję, pozachwycam się, pofilmuję. Mam nadzieję, że ten dzień będzie równie udany. No, pomimo tego, że czuję się troszeczkę rozleniwiony tutaj, jednak znowu przekonuję się już kolejny raz, że komfort potrafi niszczyć. Nie chce mi się wychodzić, dobrze mi tutaj, no ale trzeba się troszeczkę ruszyć i wykorzystać to, że jestem w tak pięknym miejscu.
Trzeba sobie zrobić krótką przerwę, choć nie czuję się zmęczony, bo dzisiaj z lekkim plecakiem tutaj po pustyni naprawdę wędruje się bardzo przyjemnie. Jest płasko, może są jakieś takie niewielkie wzniesienia, poza tym piękno. Szczerze mówiąc, to nie wiem, co mam powiedzieć. Myślę, że zdjęcia mówią wszystko. Pięknie jest tutaj pobyć, posiedzieć, powędrować, poczuć tą energię, te przestrzenie. Czasem się wydaje, że do jakiegoś wzniesienia jest bardzo blisko, do jakiejś góry. Widać ją jak na dłoni, a okazuje się, że dzieli mnie od niej dystans jakichś 2-3 kilometrów czasem. A wydaje się dosłownie na wyciągnięcie ręki, tak. I cisza. Niesamowita cisza tutaj jest. Można się zanurzyć w swoich myślach. Piękny czas i piękne miejsce. Zaraz ruszam dalej odkrywać kolejne atrakcje pustyni.
Witam serdecznie w kolejnym dniu w Jordanii. Ja dość nieoczekiwanie zmieniłem wczoraj miejsce noclegu. Jestem teraz w wiosce Ram, a stało się to dlatego, że wczoraj poprosiłem właściciela kampingu, który jechał do miasta, żeby mnie zabrał, żebym mógł zrobić zakupy na następny etap jakby wędrówki do Akaby, bo po drodze nie będzie sklepów, nie będzie też zasięgu telefonii, więc chciałem się przygotować. I on mnie tutaj zabrał i stwierdził, żebym spał tutaj u niego w domu. Troszeczkę żeśmy się polubili, troszeczkę wydaje mi się, że też zwietrzył, że tak powiem, interes, ale było fajnie. Spędziłem tutaj noc, wczorajszy wieczór spędziłem z jego braćmi. Rodzina jest naprawdę liczna, 18 rodzeństwa tutaj mieszka. Może nie wszyscy tutaj mieszkają naraz, ale było tutaj naprawdę wczoraj pełna chata. Było fajnie, piliśmy herbatę oczywiście, rozmawialiśmy, no było naprawdę sympatycznie. Więc nawet dostałem propozycję pracy. taką propozycję, żebym po prostu rozreklamował jego kamp i na zasadzie prowizyjnej byłoby rozliczenie, więc śmiesznie. Okazuje się też, że w miejscu ultra turystycznym można też zobaczyć, jak żyją tutejsi ludzie. Ostatnie 2 dni po prostu szwendałem się po tej pustyni i zachwycałem się jej pięknem. Naprawdę było przecudownie. Nie chciałem się nawet specjalnie mówić do kamery. Po prostu szedłem, pustynia mnie wciągała. Cały czas chciałem iść dalej. Poza tym te przestrzenie, wydawało się, że od jednej góry do drugiej jest bardzo blisko, bo dosłownie góra była na wyciągnięcie ręki, a żeby do niej dojść, to okazywało się, że potrzeba 3-4 kilometrów nawet. Więc nie czuć tej odległości, czuć przestrzeń, ale tych odległości nie za bardzo. Więc wczoraj przeszedłem chyba z 34 kilometry. Więc naprawdę czuję się nasycony tymi miejscami, a mimo to cieszę się, że już idę dzisiaj dalej, bo to, co pokazałem na filmie, może to wygląda pięknie i jest piękne, ale nie jest wcale takie romantyczne, jakby mogło się wydawać, bo każdy punkt, absolutnie każdy taki ważniejszy punkt, tutaj taka atrakcja, powiedzmy na pustyni, jest obstawiona beduinami, namiotami, sklepami z pamiątkami i turystami. I to nie jest tak, że to jest dużo turystów. Tu są tłumy. I w momencie, kiedy dochodzisz na przykład do mostu skalnego i patrzysz, jak ludzie czekają w kolejce kilkadziesiąt minut, żeby zrobić sobie zdjęcie, to czar czasem pryska. Pustynia jest zadeptana, każda wydma praktycznie jest zadeptana. Przestrzenie pomiędzy tymi górami są zajeżdżone przez auta. Czasem miałem wrażenie, że nie jestem na pustyni, tylko w jakimś takim dużym mieście, bo aut było tyle, że naprawdę byłem chwilami przerażony, bo ostatnio jak tutaj byłem w 2012, a wcześniej w 2005 roku, to tutaj prawie nie było ludzi. Przy poszczególnych takich punktach na pustyni po prostu niekiedy byłem sam. A teraz zmieniło się, jest tutaj mega turystycznie, więc po prostu trzeba się na to przygotować, że pustynia jest tutaj specyficzna. No a teraz pakuję plecak i przede mną ostatni etap wędrówki Wadi Ram, Akaba. Dystans około 70-80 km, więc rozłożę sobie to pewnie na 3 dni. Mam jeszcze czas, więc nie muszę się spieszyć. Jeszcze tam pewnie dalej będzie pięknie i najprawdopodobniej będzie mniej turystów.
Więc jeszcze będę mógł się przez te ostatnie kilometry cieszyć wędrówką, cieszyć się Jordanią i bardzo możliwe, że przeżyję jeszcze jakieś ciekawe chwile. No jestem ciekawy, co przyniesie dzisiejszy dzień. Więc ruszam dalej na metę mojej wędrówki. Dopiero teraz czuję się, że jestem na pustyni. Jakieś 3 km za Wadi Rum zginęły auta z turystami i zostałem całkowicie sam wśród gór, wśród ciszy. Bez myśli, zupełnie nie towarzyszyły mi żadne myśli. Szczerze mówiąc, musiałem się trochę zmusić do tego, żeby się zatrzymać i nagrać i powiedzieć te parę słów, bo czuję, że powinienem i że chcę się podzielić tym, co teraz czuję, że jestem częścią tego miejsca i nie ma we mnie żadnych emocji, żadnych takich lęków, obaw, zastanawiania się, co będzie. Po prostu jestem. To jest stan, który osiąga się właśnie w czasie takich długich wędrówek. Trzeba się zmęczyć, przejść swoje, odrzucić codzienność, zapomnieć o niej w ogóle. I wtedy prawdziwie się jest. Bez jakichś takich narzuconych przez ten świat schematów, jakichś obowiązków, pilnych rzeczy do zrobienia. Nic tutaj nie jest ważne i tak jak te krzewy, które mimo braku wody są w stanie tutaj przetrwać, tak i ja jestem. I pełny takiej pewności, nie wiem jak to w ogóle nazwać, że i ja jestem w stanie tutaj być, stać się częścią tego miejsca, no i przeżyć, poczuć to, co teraz czuję. No a teraz
trzeba wyłączyć kamerę i iść dalej, żeby ten stan cały czas towarzyszył, jak najdłużej. Kończy się kolejny dzień na szlaku. No, ja dzisiaj przeszedłem sporo kilometrów w zadumie. Niewiele filmowałem, bo naprawdę chciałem tak wykorzystać te ostatnie kilometry, żeby wziąć to, co w podróży istotne. No a teraz kolejny zachód słońca przede mną. Kolejna noc, a jutro kolejny dzień. Dziękuję za kolejny wspólny dzień na szlaku, za kolejne chwile, które mogłem z Tobą dzielić i do zobaczenia jutro. Witam serdecznie w kolejnym dniu wędrówki. Ja dość wczoraj nieoczekiwanie zakończyłem dzień, bo chwilkę po tym, jak się żegnałem, to zobaczyłem w oddali wieś i poczułem silny impuls, żeby tam iść. Ale zobaczyć, a dotrzeć tam, to dwie różne sytuacje, bo tak jak wspomniałem już, tu przestrzenie odczuwa się zupełnie inaczej i do wsi miałem jeszcze 4 km. I więc dotarłem tam po zmroku i gdy dotarłem już do pierwszego domu, zawołałem salam alejkum, usłyszałem odpowiedź alejkum salam. No i rodzina, która tam mieszkała, zaprosiła mnie do siebie na nocleg, nakarmili mnie, piliśmy herbatę, rozmawialiśmy, a później siedziałem z nimi i obserwowałem, jak spędzają razem czas. To jest niesamowite, jak bez znajomości języka można czuć
się tak bardzo komfortowo. Szczerze mówiąc, to czułem się tam jakbym był w rodzinie. Dosłownie miałem poczucie, że znam tych ludzi od lat. Zresztą oni też tak się zachowywali, więc no, to był niezwykły czas. Nie chciałem tam filmować, nie chciałem burzyć im ich prywatności, ale to był naprawdę niesamowity, niezwykły czas, i za który jestem ogromnie wdzięczny. No a teraz już pożegnałem się z moimi gospodarzami i idę dalej, a jeszcze wracając do samego tam pobytu, to ci ludzie żyją tutaj naprawdę w skromnych warunkach. Wyobraź sobie budynek, który jest w zasadzie ma 4 ściany, jest zbudowany z pustaków, nieotynkowany, podłoga jest wysypana żwirkiem, położone są tam dywany, no i tam toczy się w zasadzie życie, a kolacja była najlepsza właśnie tutaj, gdy jest podana od serca to i spożywana z ludźmi, którzy szczerze się tym dzielą. To jest po prostu to już nawet nie chodzi o smak, tylko o całość. Po prostu no, to są chwile, które właśnie na tym szlaku mogę przeżyć i które mam nadzieję jeszcze kiedyś będę miał okazję powtórzyć. No a teraz wracam na szlak i kieruję się w stronę Akaby.
wygląda na to, że prawie dotarłem. Przede mną Akaba i Morze Czerwone i jeszcze jakieś 10 km. No a szlak do samego końca nie odpuszczał i dzisiaj znowu pokazał pazur i to naprawdę niezły. Kiedy wyszedłem z Teton, musiałem przejść przez takie pasmo górskie. Było ciężko, trudno, ale pokonałem to dosyć szybko. Na dole zjadłem sobie śniadanko, później spokojnym marszem dotarłem do kolejnej takiej przeprawy, choć wcześniej jeszcze spotkałem Beduinów, którzy zaprosili mnie na herbatę, więc jeszcze z nimi troszeczkę posiedziałem. No i wszedłem na ponad 1000 metrów i trzeba było zejść taką naprawdę paskudną drogą w dół na około 500 metrów, później wdrapać się jeszcze bardziej paskudną drogą na około 750 i zejść naprawdę niemożliwie trudną drogą, ślizgając się na żwirze. Moje buty już kompletnie nie trzymały się na takim podłożu, więc było naprawdę bardzo, bardzo ciężko. No ale w efekcie jestem tutaj, już teren się zaczyna wypłaszczać i przede mną już jakieś takie, nie wiem, bezdroża. No i będę mógł stanąć na mecie mojej wędrówki, mojego szlaku. Także ostatnie kilometry za mną. Nie mam na razie żadnych jakichś takich emocji, odczuć. Chyba do mnie nie dociera, że to już jest koniec. Zobaczymy, jak będzie, kiedy faktycznie już postawię ostatni krok. Także idę, może zdążę jeszcze przed zachodem słońca. Halas, koniec. Dotarłem nad Morze Czerwone. Jestem wdzięczny za każdą chwilę na szlaku. Przepraszam. Naprawdę jestem wdzięczny. To była cudowna podróż i spełnienie ogromnego marzenia i nawet w najśmielszych planach nie byłbym w stanie zaplanować sobie tak wspaniałej wędrówki, tak wspaniałych spotkań. Warto było się męczyć. Szlak był trudny, ale te wszystkie sytuacje, ludzie sprawili, że nie czuję teraz zmęczenia, czuję teraz radość i wzruszenie i wiesz co, to nie miałoby sensu, to doświadczenie, piękne doświadczenie, gdybym nie mógł się nim podzielić, więc dzielę się z Tobą i mam nadzieję, że będziesz ze mną w kolejnych wędrówkach, a ja na pewno jeszcze powiem parę słów później, zrobię jakieś większe podsumowanie, bo teraz naprawdę jest mi trudno zebrać myśli, więc do zobaczenia w następnej wędrówce. Shukran jazilan Ordon, ma salama.
stanąłem na mecie mojej wędrówki, moje serce wypełniła nieopisana radość i wzruszenie. Czułem się jak Mojżesz, przed którym rozstąpiło się Morze Czerwone. Jednak przede mną to nie morze otworzyło bezpieczną drogę. To wspaniali mieszkańcy Jordanii otworzyli dla mnie swoje serca i sprawili, że mogłem bezpiecznie przebyć całą drogę. Ten szlak był jednym z najtrudniejszych, jakie kiedykolwiek przeszedłem. Wysokie temperatury, trudności techniczne, kamienie, czasem brak ścieżek, ograniczony dostęp do wody i jedzenia sprawiły, że była to prawdziwa próba mojej wytrzymałości i determinacji. Ale mimo trudności, przeżycia, które mnie spotkały na szlaku, były po prostu wyjątkowe i niezapomniane. Zachody słońca, piękne krajobrazy i wspaniali ludzie spotkani po drodze sprawiły, że czułem się niezwykle wdzięczny za dobro, którego doświadczałem każdego dnia. Patrząc na otaczające mnie piękno, słysząc dźwięki miasta i śpiewy muezinów, rozmawiając z napotkanymi ludźmi, których dobry Bóg postawił na mojej drodze, czułem ogromne wzruszenie i niewypowiedzianą wdzięczność. Nie mógłbym tego wszystkiego dokonać bez wspaniałych mieszkańców Jordanii, którzy otworzyli przede mną swoje serca i domy, stając się dla mnie bliscy jak rodzina. Dziękuję wszystkim z całego serca za każde słowo, uśmiech, herbatę i pyszne jedzenie, rozmowy, śpiewy i tańce, bezpieczne noclegi. Dziękuję za serdeczność i dobro. To Wy, mieszkańcy tej pięknej krainy, przypomnieliście mi, co oznacza być człowiekiem. Dziękuję Wam za Wasze ogromne serca. Ta wędrówka dała mi spełnienie i uczyniła moje życie o wiele bogatszym. Wiele razy czułem, że nie była to tylko zwykła droga. Szlak stał się dla mnie podróżą duchową i drogą w głąb siebie. Poczułem się oczyszczony. Oczyszczony z niepotrzebnych myśli i bagażu emocji, uwolniony od lęku i ograniczeń, uwolniony od wszystkiego, co niepotrzebne. Oczyściła się też moja dusza. Usłyszałem siebie i stałem się wolny.